Cześć, ja jestem Kin, a w tym filmiku chciałabym Wam dać jakiś ogląd mojego gustu. Podzieliłam to trochę na kategorie i zacznijmy od tego, jakie gatunki czytam, a jakich nie czytam za bardzo. Zacznijmy od gatunków, których czytam bardzo mało, żebyście wiedzieli, czego się nie spodziewać na tym kanale. Nie czytam praktycznie w ogóle horrorów, więc Stephena Kinga się nie spodziewajcie. Czytam czasem komiksy, jak mnie najdzie, ale ogólnie lubię stymulację wizualną i słuchową, jeśli chodzi o horror, dlatego wolę filmy. Z tego samego powodu nie czytam thrillerów, a szczególnie takich typowych typu Ruth Ware. Czytam czasem psychologiczne, bo one wydają mi się ciekawe. Nie czytam też za bardzo dystopii, ponieważ wydaje mi się, że one albo są tak strasznie od czapy, że w ogóle mnie się to wydaje nieprawdopodobne i śmieszne, albo są takie strasznie przywiązane do naszej rzeczywistości, że w ogóle nie wydają mi się niczym odkrywczym ani ciekawym. Są od tego wyjątki, bo na przykład podobała mi się opowieść podręcznej i podobał mi się Czapek, czyli Inwazja jaszczurów. Czytam dość mało w science fiction, ponieważ jest to gatunek, który jest bardzo oparty na koncepcie, a mnie takie teoretyczne koncepty dość mało interesują. Cały czas szukam książek w science fiction, które mogłyby mi odpowiadać, więc jeśli coś możecie mi polecić, to chętnie usłyszę. Jeśli chodzi o kryminały, nie czytam w ogóle kryminałów policyjnych, takich, w których zazwyczaj nieszczęśliwy, zazwyczaj alkoholik, detektyw podąża tropem jakiegoś kryminalisty, a ten kryminalista często ma rzeczywiście powiązania ze światem kryminalnym. I nie jest to zagadka, a raczej jest to, nie wiem, studium psychologiczne, powiedzmy. Dla mnie takie książki to są takie mroczne. Ja nie chcę tego czytać, bo dla mnie to nie jest rozrywka. Ja lubię kryminały, które są przytulne, miłe. Jakaś starsza pani w wiosce musi rozwikłać zagadkę poprzez smażenie powideł albo coś takiego. Jeśli chodzi o romanse, to lubię takie słodkie romanse, gdzie powoli poznają się nawzajem nasi bohaterowie i zaczynają się lepiej rozumieć i stają się przyjaciółmi, a potem parą. Nie lubię dużej ilości seksu i nie lubię, kiedy tak naprawdę cały romans opiera się na atrakcyjności fizycznej. W przypadku non-fiction to czytam bardzo różne rodzaje, ale nie szczególnie czytam reportaż, ponieważ nie podoba mi się, przynajmniej w Kapuścińskim i w paru innych reportażach, które przeczytałam, to, że opinie autora są przedstawiane jak fakty. Nie podoba mi się w reportażach również to, że obca osoba wchodzi w jakąś sytuację i tak troszeczkę czasami siebie stawia na pierwszy plan. Jeśli chcę o czymś słuchać, to wolę, kiedy to osoby zaangażowane mówią mi, co myślą o swojej sytuacji. Jak na przykład robi to Aleksiejewicz. Książki Aleksiejewicz bardzo, bardzo lubię. Ogólnie najbardziej interesuje mnie szeroko rozumiana literatura piękna. Szczególnie chciałabym czytać książki z różnych kręgów kulturowych i z różnych krajów. To jest to, co mnie interesuje. Druga kategoria to forma i styl. Przede wszystkim lubię krótkie książki. Im krótsza, tym lepsza, a im dłuższa, tym mniejsze podobieństwo, że mi się spodoba. Na przykład uważam, że Stary człowiek i morze to jest praktycznie perfekcyjna książka. Także dlatego, że ma minimalistyczny styl, a to jest druga rzecz, którą bardzo cenię. Lubię lapidarne wypowiedzi, lubię mało opisów, mało kwiecisty język. Szczególnie lubię, kiedy rzeczy są wyrażane poprzez niedopowiedzenia. Na przykład Kazuo Ishiguro jest takim autorem. Tam praktycznie nigdy nic nie jest powiedziane wprost. Sami musimy się domyślać i to jest to, co ja lubię. Ja ogólnie często traktuję książki trochę jak takie zagadki do rozwikłania. Lubię, kiedy ciężko mi jest zrozumieć książkę. Lubię, kiedy mam poczucie, że jestem głupsza od autora. Na przykład kocham Borgesa z tego powodu. Nie rozumiem prawie nic z tych jego opowiadań, ale wiem, że on je rozumie i to mi wystarczy. I mam nadzieję, że kiedyś ja również dostąpię tego zaszczytu. Natomiast nie lubię, kiedy autor myśli, że jest mądry i chce mi to pokazać. Szczególnie
Najbardziej nie lubię, kiedy autor myśli, że ja jestem głupia i w ogóle mi nie ufa. Strasznie tego nie znoszę, kiedy nie ma żadnej subtelności w przekazie, kiedy wszystko jest dopowiedziane, wszystko jest wyjaśnione, bo autor myśli, że inaczej ja tego nie zrozumiem. Ja najbardziej lubię małe, intymne historie, które skupiają się na kilku bohaterach i przedstawiają nam dogłębną charakterystykę postaci. Dlatego właśnie kocham Virginię Woolf, ponieważ ona jest królową intymności. Za to rzadko podobają mi się książki, które właśnie opisują wiele pokoleń albo jakieś takie bardzo duże historie. Wszystkie to mi się wydaje rozmyte wtedy i mam poczucie, że nie poznaję tak naprawdę nikogo odpowiednio oraz bardzo często wydaje mi się wtedy, że tło historyczne jest ważniejsze tak naprawdę od tych postaci. No i często one się skupiają na fabule, a fabuła to nie jest coś, co mnie szczególnie interesuje. Dla mnie książki mogą w ogóle nie mieć fabuły, absolutnie mi to nie przeszkadza. Mam też takie swoje małe rzeczy, które mnie irytują, ale ja sobie zdaję sprawę, że to, to, to nie ma sensu i to jest nieracjonalne. Na przykład nie lubię, kiedy emocje są opisywane równoważnikami zdań. Główny powód, dla którego nie podobały mi się rzeczy, których nie wyrzuciłem, wichy. Jakoś tak wydaje mi się, że to nie jest prawdziwe opisywanie emocji, tylko emocjonowanie się emocją. I ostatnia kategoria to są takie różne tematy, o których ja nie lubię czytać. I przede wszystkim numer 1. Nie znoszę czytać o książkach i czytelnikach. Po prostu jest taki nimb świętości wokół czytania. Mam często wrażenie, że pisarze mają poczucie, że czytanie to jest lepszy rodzaj zajęcia niż coś innego, że to ich w jakiś sposób wywyższa. I to mnie bardzo denerwuje, bo ja nie uważam, że czytanie jest lepsze od innych form rozrywki. I też te takie zachwyty tymi książkami dla mnie są takie strasznie emocjonalne, a nic nie wnoszące, a ja się nie emocjonuję książkami, w związku z czym ja nie relatuję do tego, czyli nie utożsamiam się z tym. I jest książka, której absolutnie nienawidzę, która dla mnie właśnie jest tym wszystkim, co jest najgorsze w takim pisaniu o książkach. I to jest Fahrenheit, ponieważ dla mnie to jest książka o tym, że taki stary dziad ma problem z tym, że są też inne formy przekazu, jak telewizja, i patrzy z góry na swoją żonę za to, że może woli spędzać inaczej niż on. Ogólnie, kiedy o tym myślę, to w ogóle nie lubię czytać o takich rzeczach, którymi ludzie się podniecają, w taki sposób, że one tak trochę są larger than life, czyli po prostu wykraczają już poza tym, czym są, a są już legendą właściwie w ludzkich umysłach. I na przykład Nowy Jork, nie lubię książek o Nowym Jorku. Jeśli chodzi o rzeczy, które lubię czytać, no to już wspominałam, że lubię małe, intymne historie, najlepiej w innej kulturze, najlepiej opowiadające skomplikowane relacje pomiędzy ludźmi. A gdzie to się odbywa? Chyba że w Nowym Jorku, no to wtedy nie. Ale to też nieprawda, bo na przykład lubię książkę Wiek Niewinności, która rozgrywa się w Nowym Jorku, a mi to nie przeszkadza. No i to chyba wszystko. Jeśli są jakieś rzeczy, o których Wy nie lubicie czytać, albo o których lubicie czytać, a szczególnie jeśli to są takie jakieś małe, nieistotne pierdoły, które wydają Wam się dziwne, to ja chętnie o tym usłyszę i do zobaczenia.